Siema mordy, siema mordo, siema koleżanko, siema kolego, witam bardzo serdecznie, Ja na samym wstępie teraz każdemu z was chciałbym życzyć, żeby w 2023 było coraz grubiej. Tego życzę wam, tego życzę również sobie, bo jak u mnie będzie coraz grubiej, no to będę robił wszystko, żeby u was też było coraz grubiej. Więc myślę, że to ogólnie wszystkim się opłaci. Za mną Lambo, rzeczywiście pięknie wygląda i rzeczywiście zajebiście wygląda również na śniegu. Ostatnio nawet zdarzyło się na nim odśnieżać, jak pewnie widzicie w tym momencie na przebitce. Natomiast Lambo nie ma zimowych opon. One dopiero do mnie przyjdą za, nie wiem, gdzieś w przyszłym tygodniu. Natomiast, no właśnie, natomiast ta oto piękność, ta oto singielka zimowe opony posiada. Jeszcze singielka tylko i wyłącznie do czasu, kiedy kończymy akcję, ktoś z was z nią wygra i ona zostanie tutaj, a ty tutaj i wspólnie razem stworzycie takie oto piękne serce. Ona singielką już nie będzie, wręcz przeciwnie, będzie twoją nową dupeczką, będziesz mógł tego odklepać. Natomiast w tym momencie jedziemy do Radomia. Z Krakowa do Radomia jedziemy do gościa, który no właśnie pół roku temu wygrał Nissana 352JZ. Ale to da Zadamy mu parę pytań, zadamy również parę pytań jego rodzicom, ale przede wszystkim postaramy się go skonfrontować z tym, co niektóre persony wymyśliły i wręcz pierdolą w internecie. Myślę, że ta wstawka się wam spodoba i myślę, że ta wstawka pokaże parę fajnych szczegółów i parę fajnych faktów dotyczących życia w momencie, kiedy wygrasz taką furę. Bez zbędnego więc przeciągania pakujemy się do M-ki i lecimy. Dla was w tym momencie wlatuje intro. Myślę, że to najlepszy, odpowiedni moment. Tak. Kto oglądał film z budowy CS-a, ten poznał Ramzesa. O, nawet się zrymowało. Kto oglądał ten film do końca, to poznał Ramzesa, więc jego nie będę już przedstawiał, natomiast chcę wam pokazać, jak urósł. Ja tego nie widzę, bo widzę go praktycznie codziennie. Natomiast wy widzieliście go parę tygodni temu i mam wrażenie, że był mniejszy i był grzeczniejszy. Spokój! Fajny, co? Zajebisty jest. Chodź, jedziemy na przyjazd. Psie, który jeździł CS-em. Idziemy, chodź. serdecznie. Hejka. Hej. Też robił wrażenie. To jest ten tryb teściowa, czy tak? Też robi wrażenie, kurwa, gość wygrał zetkę, on już ma jakieś no, zajebiste, w sumie też trochę robi wrażenie, no trochę fajne, trochę nie. Jak pierwsze wrażenie? Zajebiste, no. Dawałeś znaka, jak puściłem film, że ci się podoba, co? I co, na żywo jest lepiej czy gorzej? Nie, na żywo jest lepiej. O kuźwa, tu zaraz chyba ją, wiesz, zostawiają nas. Od razu ją HDS-em. Gdzie masz zetkę, stary? Mamy stąd, w garażu. A postawimy jedno koło drugiego? Nie ma problemu. Dobra, jedźmy tam, bo ja chcę zobaczyć, stary, to dzieło koło tamtego dzieła. Ja już zapomniałem, jak ta zetka chłopie wygląda. Dobra, no to lećmy na tamtą miejscówkę od razu, nie? Dobra. Na moment będziemy wracać, tak? Bo jedziemy tylko do zetki. Będziecie tu jeszcze? Tak. No to... Mamy flachę do rozkminienia, co cię No to zaraz się widzimy i rozkminimy flachę. Panowie robotnicy pytają, czy mogą obczaić. Mówię, no jasne, ale zaraz wrócimy, bo jedziemy do zetki. Mówią, chyba żeście to zresztą słyszeli, nie? Mają flachę do rozkminienia i chuj, no. Słuchajcie, trzeba to trzeba, nie? Pierwszy raz w życiu. Kim jak nie z robotnikami u ziomka, który wygrał zetkę, co? Chyba się podoba. Dobrze wygląda? Lux. Kolor to jest piękny. No, to akurat prawda, muszę się zgodzić. A few moments later. Tu go trzymasz, jo? Długo trzymam. Ty, gościu, kupiłeś sobie za 39 zł stojak na ozdoby choinkowe. Gość normalnie sobie na zetce trzyma pokrowiec, a na pokrowcu sobie trzyma misie kolorowe. Kiedy ostatnio nie jechałeś? Jest to z miesiąc temu. Podnieśmy, bo je tak dawno nie widziałem, kurwa, jaram się. Ja pierdolę, gościu. Kurwa, miesiąc temu.
Miesiąc temu! Ale dojebane to jest. Trzymasz te w takim garażu Mavericka, patrzcie, Maverol. Widać go kawałek od tego koca. Ty, to jest dywan, nie koc. Normalnie dywanem chłop se po lewej trzyma przykrytego Mavericka, nie? A po prawej Zetkę pod kocem trzyma. Dawaj, wyjedźmy tym i postawmy jedno koło drugiego. W ogóle jak ty to tyle trzymasz, to czy to zapali? Nie, powinno zapalić. Dałem dobry akumulator, nie? To pewnie. No, zajebisty to jest. Jest co, tylko Żeby się pranie nie zapaliło, wiesz? ale chciałby się jakiś karton, bo ona pluje trochę sadzą, co nie? Ale lepiej, żeby nie trzeba było malować zaraz. Kurwa, tęskniłem! Wyjeżdżamy, bo się zaczadzimy. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Running up all these digits. And I've been in the gym. Kto graje, to i wygryje. A kto nic nie graje, to nic nie wygryje. No. To taka prawda jest. Ktoś chce wygrać, ale nie gra, to nie wygra. Kto chce wygrać, to i graje. Daje pieniążki i graje. Kto nie gra, to nic nie wygryje. No taka prawda. Krótko, kurwa i na temat, nie? Kto gra, ten wygrywa. No jak ja mogę wygrać, jak ja nic nie graję, no. Bardzo dobrze, No. ja się zgadzam. Krótko i na temat, krótka piłka, tak? Ktoś gra, to wygra, jak nie gra, to... Nie gra, nie wygra. No i dobra, no i cześć. Siema, jestem Seba, jakby ktoś nie wiedział. I wygrałem Zetkę To dokładnie. było pół roku temu, mordo. Mam takie pytanie zerowe, a mianowicie słyszałem, że 2 razy wygrałeś u mnie furę. Nie było takiej sytuacji. Pewnie nie wiesz, o co chodzi, ale ludzie w necie czasem mylą cię z gościem, który 2 lata temu wygrał u mnie BMW E36 i piszą komentarze, że to jedna osoba wygrała 2 fury. Widziałem nawet coś takiego na TikToku, ale no niestety to nie jest ta sama osoba, niestety, bo w sumie spoko było wygrać 2 fury. Może się zdarzy, tak? Czyli to nie ty. Nie, to nie ja. No właśnie, Jestem- mordy, moi widzowie kochani, wy mylicie tego gościa, który w tym momencie się wam wyświetla na ekranie, z tym gościem, który w tym momencie przed wami siedzi. I to nie jest ta sama osoba, więc to jest po prostu fake news. Jedyneczka. Czy odezwali się starzy znajomi po tym, jak wygrałeś auto? Tak, dużo osób w ogóle do mnie pisało, dzwoniło i no jakby pytało o to, tak? Jak to się w ogóle wydarzyło i tak dalej, czy to prawda, Czy to możliwe? czy to możliwe, jak to zrobiłem. A jakieś takie Czy to osoby, co już nieustawione od właśnie lat było? się nie odzywały i nagle siema Seba, pamiętasz mnie? Chodziliśmy razem do przedszkola. Jestem twoim najlepszym kumplem, bo wygrałeś Zetkę. Nie, takiej sytuacji nie było, raczej taka ciekawość, że tam jakiś kolega po prostu, z którym mam kontakt, ale rzadko się widujemy, zadzwonił do mnie, czy taka osoba, z którą tam 3 lata po prostu też zbyt nie miałem czasu się po prostu widzieć, tak, bo też... Dobra, czyli Ja bym żadnych sobie- takich fałszywców, co przez lata się nie odzywali, aż tak źle nie było. Nie, tak źle nie było. Raczej no. wszyscy ciekawość, jak to jest, że wygrałeś, czy to nieustawione i tak dalej. Tak. tym- Dobra, 2. Czy myślałeś o sprzedaży samochodu i czy pojawiły się zapytania, czy nie chcesz go sprzedać? Było parę zapytań, tak. To znajomy, który ma tam kilka takich fajnych furek I chciał kupić. i chciał kupić, no, dokładnie. No, A myślałeś o sprzedaży, czy w ogóle odpuściłeś temat? Nie, w sumie to zawsze chciałem mieć taki samochód, tak, do latania bokiem. Ogólnie no to 3 lata temu sobie kupiłem nawet BMW E46, no to teraz mam akurat do latania w zimę. A że wygrałem to, no to kurwa po prostu jak... Nie myślisz o sprzedaży? Na razie raczej nie, no chyba żebym chciał sobie kupić coś innego ciekawszego, to wtedy może bym się zastanowił nad tym, ale póki co nie. Dobra, lecimy od razu z 3. Jak z perspektywy ponad pół roku podchodzisz do tego, że wtedy właśnie twój los został wyciągnięty z tej urny? Kurde, no do tej pory nie mogę w to uwierzyć. W ogóle jak się ogląda ten film na YouTubie, jak właśnie ty wyciągasz te losy i zostaje tylko ten jeden mój z tych nie wiem, tam było 100 chyba w ręku miałeś, to jak ty tak przecierałeś tymi dłońmi, co nie? To po prostu, zresztą tata nieraz pokazywał jakby jakimś znajomym czy komuś to nagranie, no to jest coś po prostu niesamowitego. Że gdyby nie stała na podwórku czy tym garażu, to bym nie wierzył w to. Paweł, tata Sebastiana. Mam do pana tylko 2 pytania.
Sebastian wspominał, że nie wierzył pan w prawdziwość tej sytuacji, ale auto od pół roku stoi na podjeździe. Jak to wszystko, cała ta sytuacja wyglądała z pana perspektywy? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to muszę przedstawić krótki życiorys. Wiele razy startowałem w różnych loteriach, czasami też puszczam totolotka. Moją największą wygraną to jest 2 w totolotkach. Przeważnie to sukcesu. jest 0. A jak to mówią starsi ludzie, niedaleko pada jabłko od jabłoni, to więc nie wierzyłem, że też syn mógłby wygrać taki samochód, taką nagrodę. Po tej nagrodzie poinformowała mnie córka. Jechałem sobie rowerkiem, mówi: tata, Sebastian wygrał samochód. Mówię: tak, gdzie? No na YouTube. Ach, na YouTube to na pewno wygrał samochód. O, ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Kto tam wygrywa na YouTube samochody? No i moja pierwsza odpowiedź, mówię: stanie samochód, bo to zaczęło się robić tam dość medialnie, tam dzwonili kierowcy, dzwonili znajomi: o, gratulujemy, że Sebastian wygrał samochód. Natomiast dużo wątpliwości miałem co do tej wygranej. Mówię: uwierzę, jak samochód stanie na podejście. No i tak się stało, dlatego też, no mówię, no czasami ktoś ma szczęście, ale nie ja. Piąteczka, czyli drugie pytanie do pana. Jak po sytuacji, że Seba zgarnął samochód za blisko 400 000 złotych, podchodzą członkowie rodziny? Jakieś ciocie, babcie, jakieś osoby, które z wami współpracują na co dzień i tak dalej. Nie rozmawiałem z tymi ludźmi. Pewnie jest zazdrość pierwsze, co się może nasunąć, bo z reguły ludzie zazdroszczą. Ja jak ojciec się cieszyłem, żałowałem, że to nie ja wygrałem. Natomiast mówię, nie rozmawiałem z nikim, także ciężko mi jest to powiedzieć na to pytanie. Ale pracownicy też brali udział i grali, tak? Pracownicy brali udział, dzwonili, gratulowali, że Sebastian wygrał. No mówię, ja tak podchodziłem dość sceptycznie do tej wygranej, natomiast ta wygrana się okazała realną, także gratuluję Sebastian jeszcze raz. Gratuluję za dobry pomysł panu. Pan jest tak zestresowany przed kamerą, że ja tylko złożę panu gratulacje tych 2 w totku. Przepraszam, 2 to się rzadko trafiają, ale... Koleżanko Sebastiana, Nie no, dziewczyno, no. czyli Natalia jest. Zwyciężczyni przyszła M3. Wolisz M3 niż Z, co? Tak. Wolałabyś wygrać M3 niż Z. No ja dla siebie tak. No bo owszem. mogłabyś tym jeździć na co dzień, tak? Tak. Wszystko dobrze wywnioskowałem z tego, co rozmawialiśmy wcześniej. Dokładnie. Mam do ciebie zatem pytanie, Natalio. Czy do Seby odzywały się jakieś powszechnie określane słowem blachara dziewczyny po tym, jak zobaczyły go na filmie z odbioru? Jeśli tak, to jak częste okazało się to być zjawisko? Albo nie wiem. Nie wiem o takich sytuacjach, chyba że coś Sebastian ukrywa. Natomiast nie słyszałam o takich sytuacjach, bo wiedzą, z kim by miały do czynienia. Czyli, że byłoby przypadne. Tak. No i dobra, to jest odpowiedź, której oczekiwaliśmy, czyli zasadniczo nie odzywały się. Oficjalnie. Zasadniczo oficjalnie nie i mam nadzieję, że nieoficjalnie też nie, no bo by było grubo. 7. Po filmie, w którym przekazałem wam Nissana, jaka była reakcja ze strony twoich koleżanek, kolegów, kiedy zobaczyli was po prostu razem na materiale? Szczerze mówiąc, to niektórzy, jak się na przykład spotykałam z kimś i tak sobie po prostu rozmawialiśmy, no to nie wiedzieli nawet, że Seba wygrał, bo no nie wszyscy, zwłaszcza dziewczyny, nie oglądają po prostu wiem, jasne. motoryzację i w ogóle, no to Na osoby, na przykład które- mnie kręci, ale innej dziewczyny nie kręci, tak? Więc no to jest jakby kwestia wyboru i nie wiedziały na przykład o tym, że Sebastian ma taki samochód i dopiero ja im to uświadamiałam, że no wygrał od takiego youtubera. Natomiast mówił, że o super, gratulacje na takiej zasadzie i jakby nie było czegoś takiego, że nie wiem jaka jest zazdrość czy coś w tym stylu, tylko no na zasadzie spoko, zajebiście, wygrał furę, gratulacje i tak dalej. Czyli jest resztka nadziei w naszej polskiej mentalności. Jest. Mimo, że myślałam właśnie, że będzie taka zawiść, zazdrość i że będziemy w ogóle już nielubiani i tak dalej. Okej. Ale nie, wyszło tak, że raczej właśnie gratulacje. Nawet od razu jakby dużo osób też oglądało twojego live'a. Jakby od razu po tym, jak zobaczyli Sebastiana w kamerze i mnie, jak tam chwilę się pokazałam, to od razu na właśnie Facebooku pisali: o, gratulacje wygrania samochodu i tak dalej. Także no raczej było tak to wszystko pozytywnie, niż taka właśnie zawiść czy zazdrość, tak? A mamuśka twoja wierzy? Już? Mamuśka wierzy, ale mamuśka to jak nie okazało się, że sobie los został wyciągnięty, no to no, nie wierzyła, no totalnie w ogóle. Była zaskoczona, latała po prostu po całym domu, nie wiedziała co się dzieje, tu za chwilę do kogoś dzwoni, to tak samo moja siostra do chłopaka swojego dzwoniła: ej, słuchaj, Seba wygrał Zetkę i w ogóle. Też to pokazuje właśnie
właśnie, że to nie jest ustawione, tak? Że jednak jak coś dotyka siebie samego, że właśnie jest możliwość wygrania i rzeczywiście to się dzieje, a nie to, że jest jakieś tam ustawione, to w ogóle tak to bardziej dociera, że po prostu da się, jest taka możliwość i to nie jest jakby, że ty chcesz komuś to auto dać i sobie jakiś tam los, jaki chcesz losujesz, nie? Nie wierzyliśmy w to, bo leżeliśmy wszyscy na kanapie i takie, no co, no ogląda w ogóle, moja mama to w ogóle potem do mnie powiedziała. Przyjechał do mnie i siedzi na tej kanapie i z nami nie gada, no a potem no to jak usłyszała, że wygra, no to no był szał. Był szał. Więc wracamy do Seby i 8. Czy jeździsz Zetką na spoty, zloty, czy potraktowałeś ten samochód bardziej jako taki zabawka i kapitał do trzymania w garażu? I jak ludzie reagują na ten samochód w momencie, kiedy już nim gdzieś wyjedziesz? No reakcja jest niesamowita, nawet tą sytuację, co Natalia przytoczyła wcześniej. Jak wracaliśmy po prostu akurat z Karyszowa, to samochód jechał za nami, nie wiem, z 3 km, wyprzedzał nas, nagrywali, wystawiali głowy. Po prostu ten samochód robi takie wrażenie, że to jest masakra. Ale ogólnie no to byłem wtedy u Ciebie na tym Illegal Zone. Tu w Radomiu nie byłem na żadnym jeszcze spocie, tak w sumie. Miałem tam dwie prośby, no tutaj były takie organizowane, jakiś tam motopiknik, coś tam takiego. Byłeś na jakimś track dayu, z tego co wiem, tak? Tak, na track dayu byłem, no to była zarobista sprawa, tak po to, żeby sobie pojeździć. Polatałeś sobie bokiem, obczaiłeś jak fura podaje i działa. No i tam pewnie ludzie zainteresowani autem dość mocno, co? No tak, no i TikToki jakieś od razu z tego wpadły, no bo radomscy TikTokerzy porobili nagrania, co nie? I ostatnie 9 to jest taki troszeczkę bardziej freestyle. Co chciałbyś powiedzieć wszystkim, którzy grają w tym momencie o CS? Przecież ty też kupując pakiet na 352JZ nie byłeś pewien, że wygrasz. A to właściwie może się przytrafić każdemu, nie? No jak nie grasz, nie wygrywasz. A kto nic nie graje, to nic nie wygraje. No taka zasada, no jak nie kupisz losu, nie wygrasz, tak? No ja też tak wtedy podchodziłem. Czyli ogólnie najprościej w świecie, żeby wygrać trzeba grać. To chcesz przekazać. No tak, no bo jak nie kupi się losu, to na pewno się nie wygra. Jak ja mogę wygrać, jak ja nic nie grаю? Wygrałeś coś kiedyś wcześniej, przed Zetką? W takich grach? Albo w jakiejś zdrabce, w lotto, coś takiego? Nie, w lotto chyba wygrałem maksymalnie 10 zł, także... Czyli ktoś także czasem nie. może, wiesz, całe życie nic nie wygrać i nagle pup i jest grubo, nie? Nie, no dokładnie, bo w lotto nie raz grałem, tak, ale nigdy nie wygrałem. Też no, tutaj wydaje mi się, że u Ciebie jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś wygra, no bo w lotto jest podejrzewam szansa 1 do 14 milionów. Tutaj wydaje mi się, że jest trochę mniejsza, czy większa szansa. No tak. No i elegancko. Aż mi mikro podpierd... Jak odpowiednio to rozegrasz, a następnie wygrasz, to za jakiś czas może właśnie ty usiądziesz na miejscu Sepka i opowiesz mi, jak z perspektywy czasu jest być właścicielem M3. Ale to jeszcze nie koniec tego materiału. To jeszcze nie koniec tego filmu, albowiem w Niemczech odbywał się event, na którym ja, jako fan motoryzacji, bardzo chciałem się znaleźć. No i na trasie... Patrzcie, jak się usiadł i mnie pilnuje, czy odpowiednio nagrywam. Na trasie działy się przygody, ale może zamiast wam o tym opowiadać, to wam to pokażę. Na trasie został namierzony mocno niezidentyfikowany obiekt przemierzający niemieckie autostrady. Wiecie jak to jest. Niemcy, bogactwo, zarobki w euro, Porsche, Audi, BMW i Mercedes. Na drodze jednak na tle naszego znaleziska nie robią one absolutnie żadnego wrażenia, albowiem wynalazek, który wjeżdża na rejon, to nie jest projekt z pierwszej łapanki. Kurwa neony! Mające kierunkowskazy, normalnie start-stop nie na kluczyk. Jak kurwa start stop? Oh man, start stop! What a crazy stuff! I w kolorze M3. Oh, you like tuning? Popatrz, jest obrotomierz. RPM, ja. O! Jestem wypierdolony z czewików. Kurwa, nie mam czewików, tu zimno jest jak chuj. Jak tu mnie wyjebało z czewików, to jest grubo już, nie? Wyloty powietrza, wlot Subaru, Type S, Łada, pływające kierunkowskazy. Przód jest Type S, ale bok jest GT, nie? Łada 1300, ja pierdolę, jakie to musi mieć jebnięcie. 1300 koni w takim małym aucie. Co powiesz, Rafał? Jakiś jest awaria i pytają się, czy można to holować na niemieckiej autostradzie. Czy to wszystko jest kurwa świeżo złożone? Jaka jest awaria? Boję się dotykać gazu i wiesz... Nie, jest słaba trakcja, nie? Jak on nie ma dobrej o kurwa, co on ma z tyłu w peldze. Słuchaj, on ma oponę 175. Z tyłu jest napisane Lada 1300. Jak on na oponie 175 ma 1300 koni, to ja sam bym się tym bał jechać. Ale sprzęgła nie ma. Nie ma sprzęgła? Nie ma sprzęgła. 1300 koni to z 1600 N, no to wzięło się wyjebało jeden kopi po wszystkim, nie? Good stuff, good tuning. Weszliśmy na stację, bo głodni fest byliśmy. Chwila mija, wychodzimy, a tam... Ja, jak on się tam znalazł? Człowieka pół godziny nie ma, bo se niemieckiego bursta chciał na stacji spożyć, a oni już są prawie przypięci, patrz.
Ja bym ich pociągnął, ale w Niemczech za to pójdziemy do więzienia. Ty, oni chyba będą jechać. Stanie truja! No i koniec wyprawy. Możemy go popchnąć jeszcze, ale czy to coś zmieni? Musimy go do trójki napędzić. Ile to jest trójka? 60 na godzinę. Ja tyle nie biegam. Ty, on ma kamerę w lusterku. Kiedy jedziemy? Nie ma wyjazdu. Z przykrością informujemy, że staraliśmy się wypchać pacjenta. Z przykrością również stwierdzamy, że nie dysponujemy sprzęgłem na takie moce od ręki. Łada czeka na pomoc rodzinki kierującego, która podobno nadjeżdża. My natomiast meldujemy się na miejscu. Essen. Dla wprowadzenia powiem wam, że targi, które za moment wam przedstawię, to jedno z największych i najwyższych poziomem tego typu wydarzeń w całej Europie. Wystawiają się najciekawsze firmy tuningowe. Car audio, tematy nawet aerodynamiki, zawieszeń, felg, modyfikacji silnika, akcesoriów i nowych gadżetów. Motorsport, samochody pokazowe, dragstery i wynalazki. I od tego sobie zaczniemy. Wynalazki. Co powiecie na wielki, a właściwie to olbrzymi silnik spakowany do czegoś, co na pierwszy rzut oka przypomina traktor. Grubo, nie? No dobra, co jak wam powiem, że tam są spakowane 4 silniki. Sprzęt, który startuje w zawodach pociągowych. Olbrzymia masa, moc i siła pociągowa. Kierowca, który bez żadnej szyby siedzi przy wydechu tego sprzętu, ma jaja ze stali. Chciałbym kiedyś nagrać coś takiego w akcji. Daję wam tutaj znaka, gdyby dziadek kogoś z was miał przez przypadek takie ustrojstwo w szopie za domem. Dragstery. Setka w niecałe 2 sekundy, ćwiartka niskie 7. Co to w ogóle kurwa jest? Kto to złożył i w ogóle nie wiem jakie pytania retoryczne mam jeszcze zadać. Jest 9 olbrzymich hal, na każdej z nich setki projektów i wystawców. Pozwólcie, że teraz ładnym montażem do fajnej nutki postaram się streścić to, co można było tam zobaczyć. Liga nie z tej ziemi. Muzyka, akcja i poszło. Z dumą informuję, że na targach wystawiały się też firmy, z których części skorzystaliśmy przy składaniu M3CS, które możecie zresztą wygrać. Zajebiste. No i- Wchodzę w to. Byle kto i byle co w Essen wystawić się nie mogło, więc to informacja, która potwierdza, że na CS-a nie szczędziliśmy. Na przykład Wagner, firma, której intercooler wodny został założony do M-ki, na swojej strefie wystawiała nową Supres Single Turbo około 750 koni mocy. Ciasno tam jest fest pod maską, więc żeby świstak dostał powietrza, wywalony został przedni reflektor. Z Performance miało gigantyczną strefę. Spotkałem się z właścicielem marki, pogadaliśmy na temat tego, co można by przymierzyć do Huracana. Pokazałem zdjęcia, jak felgi jego marki siadły do CS-a. Naprawdę różnorodność samochodów była wręcz gigantyczna. Niemieckie, amerykańskie, włoskie, czy też japońskie. Z pakietami poszerzeń, ale i totalnie odrestaurowane klasyki. Petarda atmosfera i ku mojemu zdziwieniu masa was, moich widzów, nawet w Niemczech, za granicą, z którymi na evencie cykałem sobie zdjęcia.
Targi zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Naprawdę bardzo fajnie to wszystko wyglądało i życzę właśnie tobie, mój drogi kolego, właśnie tobie temu, co teraz patrzysz tutaj na ekran. Zgarnij sobie M3CS i w przyszłym roku na tych targach wystaw się swoim własnym samochodem. m3cs.pl. Myślę, że wygrać taką furę to naprawdę jest zajebista sprawa, no ale myślę, że to raczej jest sprawa dość oczywista. Ja z mojej strony bardzo się cieszę, że wrzuciłem dla was 2 filmy w tym tygodniu. Bardzo się cieszę, że wrzuciłem dla was dodatkowy materiał w środę o 14:00, tak jak na samym początku kanału, kiedy to widywaliśmy się 2 razy w tygodniu, ale to dlatego, że teraz środa wypadła między świętami a Nowym Rokiem, no i po prostu idealnie się złożyło. Widzimy się już nie za tydzień, widzimy się już za 3 dni, w sobotę o 14:00 w materiale, na którym chciałbym zobaczyć każdego z was. Każdego z was osobno chciałbym zobaczyć w filmie o 14:00 w sobotę, ze względu na to, że podsumujemy sobie wszyscy razem wspólnie, ja z wami, to, co działo się w całym 2022. Odmeldowuję, życzę powodzonka w grze o CS-a. No i co, zgarnij swoją furę, a ja dalej przygotowuję dla was filmy. Nara. Хто грає, той виграє. А хто ніц не грає, той ніц не виграє. Ну. Ktoś chce wygrać, a nie gra, to nie wygra. Хто chce виграти, той грає. Дає пенюшки і грає. Хто не грає, той ніц не виграє. Krótko, kurwa i na temat, nie? Kto gra, ten wygrywa. Ну як я можу виграти, як я ніц не граю. Ну хто мені так принесе дасть? Ну потрібно грати, завжди. Bardzo dobrze, No. ja się zgadzam. Krótko i na temat, kurwa, nie ma pierdolenia. Krótka piłka, tak? Ktoś gra, to wygra, jak nie gra, to... Не грає, не виграє. No i dobra, no i cześć.